Cześć! Nawiązując do ostatniego odcinka, dzisiaj zrobimy parę ćwiczeń po to, aby ulepszyć nasz uchwyt, po to, aby ulepszyć nasze rotacje i żeby zdiagnozować, z czym mamy problem. Bardzo dużo dostaję zapytań, co zrobić, jeżeli nie jestem w stanie nadać rotacji. Zazwyczaj zawodnicy najbardziej mają problem z nadaniem rotacji wstecznej. Na takiej rotacji im zależy, ale oczywiście to przekłada się również na zagranie top spina, jak i side'ów, czyli rotacji bocznych. Ale skupmy się na rotacji wstecznej, bo będzie to najłatwiej nam zademonstrować. Bardzo często zawodnicy po pierwsze nie nadają rotacji, a jeżeli nie nadają rotacji, to za chwilę nie wbijają. Jakie jest powiązanie między tymi dwoma elementami? Ale zanim sobie do tego nawiążemy, omówmy sobie podstawowe elementy, które wpływają na to, że nie możemy nadać rotacji. Pierwszym elementem jest, że mierzymy za wysoko na bili białej. Nie gramy bardzo nisko na białej, tylko gramy bardziej przesunięcie, tylko troszeczkę poniżej środka, a nie rotację wsteczną. Teraz szybkie podsumowanie. Pierwszy strzał troszeczkę poniżej, była rotacja wsteczna, ale było przesunięcie i ona ledwo co się cofała. Im będziecie mieli gorszą technikę, to w ogóle te rotacje nawet mogą nie wychodzić. Natomiast drugi strzał, zagrany z taką samą siłą, zobaczcie, o wiele szybciej biała dostała rotacji, więcej rotacji i poleciała o wiele dalej. To jeżeli mówimy o kwestię tylko na bili białej, w który punkt mierzymy, wyżej czy niżej. Jest to pierwszy błąd. Drugi czynnik, który wpływa negatywnie na nadawanie rotacji, czyli zagranie wychodzi o wiele bardziej twarde, to jest właśnie element uchwytu, który omawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, ale do niego sobie wrócimy. A skupmy się teraz na trzecim bardzo ważnym elemencie, to jest, że w momencie strzału wyprowadzenia kija my opuszczamy bark i w końcowym etapie, nawet jeżeli początkowo przymiarka była w godzinę 6 na bili białej, w końcowym etapie opuszczamy bark, a to powoduje uniesienie kija względem bili białej i trafiamy znowu wyżej na bili białej, nie tam, gdzie chcieliśmy i wracamy do punktu pierwszego, czyli zagrywamy przesunięcie, a nie rotację wsteczną. I tu z automatu pojawia się następny problem, jeżeli chodzi o nietrafienie w punkt na bili białej. Bo jeżeli nasza pozycja będzie zła i naszej ręce nie zapewnimy odpowiednio miejsca do tego, żeby po odciągnięciu ona po kontakcie tipa z białą swobodnie wyhamowała, to u wielu z Was brakuje, ręka od razu uderzy się w klatkę piersiową i następuje ominięcie klatki piersiowej i z automatu nasz organizm opuszcza bark wcześniej, żeby zapobiec uderzeniu w klatkę piersiową i znowu opuszczając bark nie trafiamy w punkt na białej na tyle nisko, tylko o wiele wyżej, więc znowu wychodzi uderzenie twarde, mocne, a co najgorsze jest to, że jeżeli byśmy opuszczali bark idealnie w linii strzału, nie byłoby problemu z wbiciem, ale zazwyczaj ten bark jest opuszczany troszeczkę w bok i wchodzi nawet sekcja kajakarska i wtedy już w ogóle nie trafiamy w białą, więc potrenujmy tą technikę, bo trzeba zapewnić ręce odpowiednią ilość miejsca, żeby ona mogła swobodnie wejść w tą bilę białą, jak w masełko i nadać pożądaną rotację. Kolejnym elementem, drugim według naszej kolejności jest aspekt uchwytu, twardości uchwytu, ale
zanim tym się zajmiemy, jeszcze jeden podpunkcik, jeżeli chodzi o poziom kija. Jeżeli chcemy grać rotację wsteczną, to powinniśmy ten kij mieć jak najbardziej poziomo do linii stołu, jak najniżej. Spłaszczamy mostek i wtedy wyprowadzamy ten kij. Błędem jest, że wielu zawodników, chcąc zagrać rotację wsteczną, gra z podniesionego kija. Wysoki mostek, kij, tył kija bardzo zadarty i gra w ten sposób. Jeżeli chcemy zagrać rotację wsteczną, to powinniśmy spłaszczyć mostek, obniżyć kij jak najniżej się da i wtedy zagrywać. Podobnie jest z rotacją postępową. Wielu zawodników, chcąc zagrać rotację postępową, czyli topspin, gra w ten sposób, co jest dużym błędem, ponieważ biała wtedy, kij naciera z góry, uderza w białą z góry, biała ma o wiele krótszy kontakt tipa z białą, więc tej rotacji mniej przekazujemy i dodatkowo biała najpierw odbija się od sukna i podskakuje. Przez to czasem całkowicie ucieka i przekazuje za mało rotacji, potrafi przeskoczyć bilę, a to nie jest wskazane. Jak widzimy w tych zagraniach, w zależności od tego, jak mamy mostek, czy za wysoko, czy bardzo nisko, jak mamy ułożony kij względem równoległości do powierzchni stołu, to takie wychodzi nam zagranie. Jeżeli gramy backspin bardzo z podniesionego kija, to utrudniona rotacja wsteczna, choć czasem początkującym wydaje się, że lepiej nadają rotację. Biała wtedy podskakuje, uderza z góry bilę zagrywaną i czasem przy mocnym zagraniu może w ogóle wypaść poza stół. I tak samo dzieje się w zagraniu topspin. Jak zagrywamy za bardzo z kija podniesionego, jeżeli chodzi o tylną część, czyli atakujemy z góry, to biała podskakuje, uderza z góry bilę niebieską i ta znowu potrafi wypaść poza stół. Oczywiście czasem używa się takich zagrań do tego, żeby biała ominęła jakieś bile, przeskoczyła, ale najpierw trzeba mieć solidne podstawy, żeby móc używać tej magii. Pamiętajmy, jeżeli chcemy zagrać jak najlepszy backspin, czyli rotację wsteczną, to kij jak najbardziej równolegle, mostek jak najbardziej spłaszczony, możemy go troszeczkę odsunąć jeszcze od bili zagrywanej, co ułatwi nam wyprowadzenie tego kija właśnie jak najbardziej równolegle do stołu i podobnie z topspinem. Nie zagrywamy z góry, tylko kij jak najbardziej równolegle, kij bata troszeczkę obniżamy, tak żeby ten kij szedł bardzo równolegle do stołu, miał jak najdłuższy kontakt kij, czyli tip z bilą białą, żeby jak najwięcej tej energii przekazał i żeby biała nie podskakiwała, tylko skierowała bilę zagrywaną bezpośrednio do kieszeni. Teraz wracając do uchwytu, proste ćwiczenie, jak zdiagnozować, czy mamy z tym problem i co zrobić, żeby wyeliminować ewidentne błędy, jeżeli już w 100% jesteśmy pewni, że jest to element uchwytu, a nie opuszczania barku lub jakiś inny element. Nasze ustawienie kontrolne polega na tym, że ustawiamy bilę niebieską względem białej, czy białą w bilę niebieską nie na wprost, tylko malutki kącik, tak, żeby linia była między jednym narożnikiem kieszeni a drugim. Czyli jest to strzał prawie na wprost. I teraz zagrywamy, staramy się wbić bilę niebieską, środkiem oczywiście kieszeni i zagrywamy zarówno topspin, jak i backspin. Przy bardzo dobrym topspinie, przy miękkim zagraniu, biała powinna trafić w rożek, ewidentnie minimalnie poza tym po prawej stronie, z mojej strony, z Waszej po lewej. Natomiast jeżeli przy tym zagraniu i tu gramy mocniej, biała zostanie wyrzucona w
tą okolicę i im dalej, to znaczy, że zagranie jest o wiele twardsze, jest za twarde. Zobaczcie, pierwszy strzał. Da się to zagrać jeszcze bardziej miękko. O taką miękkość mi chodziło. Również podobnie będzie z rotacją wsteczną. Jak widzimy, biała odbija się od narożnika i wraca na lewą część stołu. Oczywiście to też będzie można czasem w czasie gry wykorzystać, żeby powrócić na tą część stołu. Natomiast powtórzę Wam, twarde zagrania. I przy tym ćwiczeniu od razu możemy zdefiniować, że jest z czymś problem. I teraz w zaciszu domowym lub zaciszu klubu możecie eksperymentować, zobaczyć, co jest nie tak z uchwytem. Jeżeli będzie Wam brakowało miejsca, to jest podstawowy element, na który należy zmienić. Następnie, jeżeli będziecie kurczowo zaciskać tutaj rękę, a to kurczowe zaciśnięcie ręki przy tak mocnym strzale już się zacznie tutaj, będzie twardokiść i będzie przesunięcie, a nie miękka rotacja. Więc żeby zacząć od początku, robimy coś takiego, że łapiemy kij samym oczkiem, prostujemy palce i zagrywamy samym oczkiem. Samym oczkiem na razie. Musimy robić przeprost w ten sposób, żeby palce aż były przeprostowane w drugą stronę. Robimy wyprostowane palce, przeprost aż tych palców, czyli odpychamy je jak najbardziej w drugą stronę i robimy w ten sposób zagranie. Kij może nie jest stabilny, bo te palce są potrzebne do tego, aby ustabilizować mimo wszystko kij jak najbardziej, żeby on się poruszał prostolinijnie, ale chodzi o to, żeby nie zaciskać kurczowo kija i żeby te palce nie przechwytywały funkcji oczka, tylko żebyśmy uruchomili na razie zagrywanie tutaj z tym przeprostem samym oczkiem. Dodatkowo te palce, które są wyprostowane dzięki mięśniom przedramienia, a dokładnie to są prostowniki, mięsień prostownika palców, powoduje to, że usztywnia nam troszeczkę nadgarstek, który nam nie chodzi na boki, tylko jest usztywniony i w ten sposób zapobiegamy kurczowemu zamknięciu naszej dłoni. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest, żeby 80–70% uchwytu było oczkiem. I zarówno jeżeli odciągamy kij do tyłu, to musi to inicjować oczko i przy ruchu w kierunku bili białej też to musi inicjować oczko. Wtedy na pewno zmniejszymy ryzyko uderzenia i zamknięcia kurczowego naszego uchwytu. Dlatego z otwartym tym przeprostem należy sobie potrenować. Nie będzie to łatwe tylko na samych bilach, wbijając je po długości stołu, później delikatnie wdrażać to z drugą bilą i dodatkowo później troszeczkę dodawać palce i pamiętać. Musicie być świadomi tego, że oczko musi inicjować odciągnięcie kija i również inicjować strzał. Te palce mają tylko pomagać w ustabilizowaniu kija, a nie przejmować nad nim kontrolę.